Kwarantanna, modne słowo, ale dzisiaj nie będzie o wirusie, tylko o naszych welonach. Po co robić kwarantannę, jak robić kwarantannę i kilka słów o nieuczciwych sprzedawcach. Kupiłam sobie rybkę w sklepie zoologicznym albo zamówiłam ją przez internet. Wygląda na zdrową, to czemu nie mogę jej wpuścić od razu do akwarium? Prawdopodobnie ostatnią rzeczą, jaką chcemy zrobić, to pozbyć się wszystkich rybek przez tą nową, która przyniosła jakąś chorobę. Wielu z nas ma ulubione rybki, może mają jakiś super kolor, albo są świetne z charakteru, albo po prostu wydaliśmy za nie pół wypłaty i nie chcemy sobie pozwolić na to, żeby je stracić. Nie wszystkie choroby są widoczne na pierwszy rzut oka, albo też nie mamy tyle doświadczenia, żeby je poznać od razu. Inne z kolei wychodzą dopiero po kilku dniach czy po kilku tygodniach. Początkowo może się zdarzyć tak, że rybka wygląda na zdrową, ale to właśnie stres związany z podróżą może uaktywnić jakąś chorobę. Jest też oczywiście kwestia finansowa. Ile kosztuje welon w Polsce? 15-20 zł? Więc to nie jest może dużo. Ale jeśli będziemy musieli leczyć całe akwarium, które na pewno mamy duże, wtedy wydamy bardzo dużo pieniędzy na leki. A może się tak zdarzyć, że źle dobierzemy leki i będziemy musieli kupować kolejne, w międzyczasie tracąc połowę ryb. Więc na pewno nie warto. Żeby dostać się do sklepu zoologicznego, rybka musi przejść bardzo długą drogę. Większość sklepów importuje rybki na przykład z Tajlandii, gdzie żeby dostać się w ogóle do hurtowni, ta droga trwa 2 dni. Lecą wtedy samolotem, mają zmiany ciśnienia, są upchnięte w małe worki, dużo rybek, mało powietrza. To jest dla nich ogromny stres. Czasem po drodze są przepakowywane w nowe worki, nową wodę, co oczywiście też zwiększa ryzyko złapania jakichś patogenów. Później taka rybka trafia do hurtowni. Hurtownia oczywiście czym się zajmuje? Sprzedażą, więc nie będzie jej trzymać i robić jej kwarantanny, zwłaszcza, że są to ryby zestresowane i mają wysoki potencjał śmiertelności, więc wysyła je dalej do sklepów na hura, bo też chce zaoszczędzić oczywiście miejsce w akwariach, nie chce ich karmić i tak dalej. Więc te ryby po takiej długiej podróży i po przepakowywaniu ich po drodze, rzucaniu z akwarium do akwarium trafiają do naszego sklepu zoologicznego. Nie każdy sklep ma dobrą praktykę robienia kwarantanny nowym rybom. Pokazywałam Wam ostatnio na Facebooku, na grupie, jak obchodzą się z rybką na farmach w Tajlandii. Ale to tylko część tego, co możecie zobaczyć. Tak naprawdę zanim ryba taka do sklepu trafi w ogóle do hurtowni, obchodzi się z nią jak, za przeproszeniem, z towarem. Wkłada się ją do wielkich koszy i waży się te ryby właściwie na kilogramy. Tych ryb tam jest setki, jedna na drugiej spłaszczone. Potem równie energicznym ruchem wyrzuca się je po prostu na takie wielkie kontenery, gdzie one przybywają i odbywają transport. Cała ta podróż do sklepu zoologicznego to jest jeden wielki stres dla ryby. A jak wiadomo, stres strasznie obniża odporność i wtedy rybka jest o wiele bardziej podatna na choroby. Oczywiście są sklepy, które robią kwarantannę rybom, ale jeśli nie macie tyle szczęścia i kupujecie rybę po długiej podróży, która trwała nawet prawie tydzień, gdzie ryba była przerzucana z miejsca na miejsce, ciągle zmienia otoczenie i to jest ryba bardzo zestresowana i poddatna na wszelkiego rodzaju choroby. Najczęstszymi chorobami, które uaktywniają się w stresie, to na przykład infekcje pasożytnicze, ale również bakteryjne, które czasem zresztą łączą się ze sobą. Każda ryba ma jakieś tam pasożyty na sobie, ale to właśnie stres obniża odporność i wtedy rybka jest słabsza i to doprowadza do namnażania się pasożytów. Podczas transportu rybka również może dostać różnych urazów mechanicznych i które przy zestresowanej rybie mogą się wkrótce przerodzić we wtórne infekcje. I to właśnie dlatego kwarantanna w domu jest kluczowa, żeby upewnić się, że ryba jest zdrowa. Zanim w ogóle kupimy rybę, powinniśmy się upewnić, że mamy miejsce, gdzie mogłaby odbywać tą kwarantannę. Czyli do tego celu będziemy potrzebować jakiegoś pojemnika. Może niekoniecznie musimy tutaj się sugerować tymi normami 80 litrów na pierwszą rybkę i 40 na pozostałą. Może to być nawet 50-litrowy pojemnik plastikowy albo akwarium na jedną rybę. To tylko rozwiązanie tymczasowe. Ustawienie tego akwarium czy tego pojemnika jest również kluczowe, bo nie powinno się znajdować przy głównym akwarium. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo często moczę swoje ręce w akwarium i to może doprowadzić do tego, że będziemy przez przypadek po prostu chlapać wodą z jednego do drugiego zbiornika, co oczywiście może łatwo przenieść wszelkie patogeny.
Bardzo ważne jest to, żeby też używać przecyklowanego filtra w nowym akwarium, żeby przyspieszyć cykl azotowy, albo odpowiednio wcześniej zacząć cyklowanie takiego akwarium na kwarantannę, bo ostatnią rzeczą, jaką chcemy, to żeby nasza nowa rybka padła na syndrom nowego akwarium. Warto też pomyśleć o sprzętach, jakich będziemy używać do akwarium. Najlepiej, żeby każde akwarium w naszym domu w ogóle miało oddzielne sprzęty, oddzielne siatki, oddzielne wężyki do podmianek wody, żeby po prostu nie transmitować chorób z jednego do drugiego zbiornika. Jeśli z jakiegoś powodu nie mamy takich sprzętów oddzielnych, tylko mamy na przykład jedną siatkę, to powinniśmy upewnić się, że bardzo dobrze ją dezynfekujemy po użyciu w tym akwarium kwarantannie. Sama raz popełniłam też taki błąd, bo dopiero po czasie się zorientowałam, że używam cały czas tego samego wiaderka. Wprawdzie w dużym akwarium mam system do zmiany wody, ale i tak używam wiaderka na przykład na takie cotygodniowe czyszczenie albo zbieranie po prostu odpadów po warzywach. I doszłam do wniosku, że to też jest bardzo łatwa droga, żeby niestety przenieść patogeny. Ogólnie też trzeba pamiętać o higienie. Między jednym akwarium a drugim, na przykład między karmieniem czy w ogóle kontaktem, moczeniem rąk, powinno się oczywiście umyć ręce, no i tak jak mówiłam, dezynfekować wszystkie sprzęty na bieżąco. Kiedy już przyniesiemy naszą upragnioną rybkę do domu, warto ją położyć na tafli wody na około 20 minut, może pół godziny, tak żeby wyrównała się temperatura w jej worku z temperaturą w akwarium, jakie dla niej przygotowaliśmy. Później można delikatnie rozciąć ten worek, w którym ona się znajduje i dolewać stopniowo wody do akwarium. U mnie taka procedura trwa nawet 2 godziny, podczas których obserwuję cały czas rybkę. Co jakiś czas przychodzę, dolewam trochę nowej wody. Cała ta procedura jest po to, żeby nie zszokować ryby, która i tak jest już bardzo zestresowana. Później bardzo delikatnie, albo ręką, albo siatką przeławiam rybkę do akwarium, ale zwracam uwagę na to, żeby nie wpuszczać jej razem z tą wodą z worka. Czasem, jeśli rybka wydaje się bardzo zestresowana albo przyszła z daleka, można też jej zrobić kąpiel w soli. Oczywiście woda z akwarium o podobnych parametrach i temperaturze, 15 minut kąpiel w soli i może wtedy pływać w akwarium kwarantannie. Tak właśnie zrobiłam Guinnessowi, kiedy do nas przyszedł. Najpierw przed włożeniem go do akwarium kwarantanny poszedł jeszcze na chwilę na szybki prysznic. Niektórzy hodowcy czy akwaryści stosują profilaktyczne leczenie nowych rybek, na przykład na pasożyty czy jakieś ogólne leki. Ale ja nie jestem fanką stosowania leków, kiedy nie ma ku temu przesłanek. Głównie dlatego, że każdy lek stresuje bardzo rybę, a jak wiadomo ona już po tak ciężkiej drodze i podróży jest bardzo zestresowana i to tylko mogłoby ją jeszcze bardziej osłabić. Z innych praktyk można też nakryć akwarium, na przykład ręcznikiem, żeby zapewnić jej trochę cienia i schronienia, bo wiadomo, że rybka przez pierwszy dzień czy 2 będzie zestresowana nowym otoczeniem. Ja osobiście nie nakrywam akwarium ręcznikiem, bo wolę obserwować chociaż z daleka i oczywiście bez świateł, jak ryba się zachowuje, jak się porusza, żeby ewentualnie wychwycić jakieś niepokojące symptomy. Kwarantanna pochodzi z łaciny i oznacza ogólnie 40 dni. Nie musimy robić aż tak długiej kwarantanny, wystarczy te 30 dni dla welona, bo większość chorób i tak wychodzi w przeciągu pierwszych 3 tygodni. Ten jeden dodatkowy tydzień jest po to, żeby się upewnić, że na pewno nic się nie dzieje. Jeśli jednak rybka wykaże jakieś syndromy czy jakieś symptomy choroby i będziemy musieli ją leczyć, to wtedy kwarantanna zaczyna się od początku 30 dni od wyleczenia. Podczas kwarantanny zwracamy uwagę na to, jak ryba się zachowuje, przede wszystkim czy je i czy robi kupę, ale także jak się rusza, czy raczej płynnie, czy może tak na raty, czy może migocze. Sprawdzamy też jej skrzela, łuski, skórę, płetwy, czy nie ma tam jakichś przebarwień, dziwnych narośli, innego koloru, albo może ma białe kropki, no to wiadomo, ospa. Obserwujemy też, czy nie ociera się o przedmioty, czy nie jest letargiczna, czy siedzi na dnie, a może próbuje złapać powietrze z tafli wody. Wszystkie te symptomy, które mogłyby wskazywać na jakąś chorobę. W związku z tym najlepiej nie kupować ryby przed wakacjami czy przed jakimiś długimi wyjazdami, kiedy nie będzie nas w domu i nie będziemy mieć okazji obserwować ryby. Najlepiej robić to na spokojnie, wtedy kiedy mamy więcej czasu, żeby poświęcić nowej rybce na dogłębną obserwację. Jeśli po upływie 30 dni nic się nie dzieje i rybka wygląda na szczęśliwą i zdrową, to oczywiście możemy ją wpuścić już do głównego akwarium i cieszyć się nią przez kolejne 15 lat. Wiem, jak wygląda sytuacja z welonami w Polsce, zresztą w Irlandii wcale nie jest lepiej. W sklepach nie występują praktycznie ciekawe rasy, a jeśli są, to mają może 2 cm i na pewno nie kupimy tutaj w sklepie ryby wyższej jakości.
Jeśli komuś podobają się ryby, które wyglądają trochę inaczej, może są lepszej jakości, to ciężko je kupić w sklepie, więc niektórzy uciekają się do tego, żeby zamawiać je z zagranicy. Ja też tak robię. Ale zauważyłam niebezpieczny trend w Polsce, że ogłaszają się osoby, które obiecują, że ściągną jakąkolwiek rybkę z Tajlandii i zauważyłam, że kilka osób się na tym strasznie nacięło, więc to nie moja sprawa, co wy trzymacie w akwarium, ani od kogo zamawiacie ryby, ale potem one i tak trafiają do mnie po poradę, co zrobić, bo mam chorą rybę i właściwie ta praktyka niebezpieczna była pretekstem do tego, żeby nakręcić ten odcinek. Tak jak wiecie, ta ryba z Tajlandii ma strasznie długą drogę, zanim dotrze do Polski. I ci sprzedawcy niestety wysyłają rybę prosto, jak ona tylko przyjdzie, tak jak hurtownia właściwie, przepakowują w inny worek i wysyłają ją dalej do was. Taka ryba po takiej długiej podróży i bez kwarantanny niestety będzie bardzo osłabiona i będzie podatna na infekcje. Zresztą większości tych ryb już teraz nie ma na świecie. Nie chcę ciągle porównywać, ale udało mi się znaleźć sprzedawcę, który ma 4 tygodnie kwarantanny i wydaje mi się, że to jest bardziej zaufana osoba niż taka, która wysyła ryby od razu po tym, jak tylko przylecą z Tajlandii. Dodatkowo przed zakupem lepiej się upewnić, kto bierze odpowiedzialność, jeśli rybce coś się stanie w trakcie transportu albo zaraz po nim. Niestety słyszałam odpowiedź tego sprzedawcy, a wzięła pani na swoją odpowiedzialność. No tak też nie robią uczciwi sprzedawcy i również nie wymagają zaliczek, kiedy ryba jeszcze jest w Tajlandii podczas zamówienia. Jeśli już macie rybkę z takiego źródła, to wiadomo, że trzeba jej zrobić bardzo porządną kwarantannę i ją obserwować, bo ta długa podróż i brak wcześniejszej kwarantanny na pewno bardzo ją osłabia. Przed zakupem ryby u takich niesprawdzonych sprzedawców dobrze też dopytać o wszelkie licencje. Jak wiecie, welony podchodzą pod ryby zimnowodne według prawa i niestety obowiązują je inne przepisy, jak na przykład dla bojowników, skalarów czy innych ciepłolubnych ryb. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.